świetny odcinek. Dzisiaj w programie Rosja straciła 90% armii zgromadzonej przed wojną. Ważne dane gospodarcze. Polska dogoniła Rosję. Irańskie leki zastąpią zachodnie. Czy wrócą produkty czekoladopodobne w Rosji? Wybory niby ustawione, a wydatki 2 razy większe. I na koniec wisienka na torcie, jak działa była fabryka Volkswagena w Kałudze. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, którego możemy tytułować dziś, nie wiem, monarchą jakimś szlachcicem. Były inne propozycje, ciekawsze. Dobrze, to ja muszę sobie przypomnieć je, następnym razem powiem. Witajcie na wstępie, serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Widzimy statystyki, oglądacie nas regularnie, jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni, doceniamy, czytamy komentarze, jak widzicie, sam Paweł się nad nimi pochyla i czyta, jak go tytułujecie, więc możecie go tytułować. Zanim przejdziemy do informacji, bo dzisiaj mamy świetne informacje, a na koniec jest taka wisienka, że Wam się na pewno spodoba. Jutro, o Królu Złoty, tak, jutro live specjalny dla Was, comiesięczny, będziemy odpowiadać na pytania na żywo, w pierwszej kolejności oczywiście nasi wspierający i patroni, ale live jest dla wszystkich i jak patroni i wspierający nie będą mieli pytań, to z czatu owszem też będziemy udzielać odpowiedzi na te pytania, jeżeli ktoś nie ma co robić w piątek, bo program będzie z podwójnym znaczeniem. Będzie niespodzianka. Ja tylko na szybko pokażę jeszcze raz, może ktoś znajdzie niespodziankę. I ci, którzy byli spostrzegawczy, może znajdą. A ja już przechodzę do paska Pawła. Dzisiaj Rubel. Nie, dobrze, Pawle. Mów. Możesz mówić. Nie. To nie mój pasek. Ja nie będę dotykał Twojego paska. Bardzo krótko, słuchajcie, nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o dewizy, stabilizacja można powiedzieć, coś spada, coś rośnie, zmiany są nieznaczne. Podobnie na gazie i w tym momencie na ropie, chociaż no, są pewne elementy, które wskazują, że te spadki na ropie przynajmniej na razie może się zakończą. Zobaczymy, co się też wydarzy, bo tutaj pewien potencjał spadkowy jest wyczerpany, ale żeby nie był, bo kanał jest o ekonomii Rosji, a więc może tyle na ten temat, żeby też nikt nie kopiował jakichś ruchów, też to nie jest wskazane. I przechodzimy, słuchajcie, do 6 informacji, wszystkie wystrzałowe, dzisiaj nie będzie krótkich informacji, bo mamy strasznie dużo tych długich. A więc tak, podamy Wam dane amerykańskiego wywiadu. Tu oczywiście należy pamiętać, że one mogą nie być do końca prawdziwe, a my, jako że nie jesteśmy ekspertami wojskowymi, możemy je Wam tylko przekazać. Straty Rosji w wojnie z Ukrainą sięgnęły według amerykańskiego wywiadu 315 000 zabitych i rannych żołnierzy. Stanowi to około 87% personelu zgromadzonego przez rosyjskie Ministerstwo Obrony na potrzeby inwazji w zeszłym roku, która zaczęła się w zeszłym roku. Tak podaje Reuters, powołując się na odtajniony raport amerykańskiego wywiadu. Skala strat zmusiła Rosję do podjęcia nadzwyczajnych kroków w celu utrzymania zdolności bojowej. Rosja ogłosiła częściową mobilizację 300 000 ludzi pod koniec zeszłego roku i złagodziła standardy umożliwiające rekrutację skazanych i starszych cywilów. Oczywiście to wszystko wiecie, jeżeli się tym tematem interesujecie. W raporcie wskazano, że straty w Moskwy w personelu i pojazdach opancerzonych, i to jest niezwykle ważna i ciekawa informacja, cofnęły modernizację wojskową Rosji o 18 lat, czyli bardzo sympatycznie, właściwie wracamy do czasów wyboru Putina po raz pierwszy. Według danych wywiadu USA, rosyjskie Ministerstwo Obrony rozpoczęło inwazję na Ukrainę z udziałem 360 000 żołnierzy. Ponadto armia rosyjska dysponowała 3,5 tysiącami czołgów, z czego na polu bitwy stracono już minimum 2200. Podano również, że Rosja straciła 4,4 tysiąca z niecałych 14 000 bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych, co stanowi 32% strat całego ich magazynu. Jednocześnie Rosja w dalszym ciągu na dużą skalę traci siłę roboczą i pojazdy opancerzone.
Dzień wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA podała, że w październiku i listopadzie tego roku armia rosyjska straciła co najmniej 13 000 żołnierzy zabitych i rannych w wyniku aktywnej ofensywy w kierunku Awdijewki w obwodzie donieckim. Ponadto armia ukraińska zniszczyła na tym terenie ponad 220 rosyjskich pojazdów opancerzonych. Tymczasem potwierdzone przez rosyjską stronę straty na Ukrainie to 38 000 osób, czyli 1/10 mniej więcej tego, co podają Amerykanie. Co z tą informacją zrobicie, to już jest wasza sprawa. Jak mówię, my nie jesteśmy ekspertami wojskowymi, ale raport jest ciekawy, więc wam go podaliśmy. To może ja dodam, tutaj Rosjanie podają faktycznie, że 38, źródła też rosyjskie podają pod 200 000, więc tutaj możemy się spodziewać, patrząc obecnie, ile jest wysyłanych z tych nowych fal mobilizacyjnych, gdzie pod samą Awdijivkę poszło 29 000 nowo zmobilizowanych, to może sugerować, że te straty faktycznie są zbliżone do tych amerykańskich. Jakie one są, to chyba nawet Rosjanie sami nie wiedzą. Tak, no bo część jak gdyby wraca tych żołnierzy, no to jest jakaś tam też rotacja tego, natomiast no są olbrzymie. Od II wojny światowej Rosjanie w żadnym konflikcie tyle. Mnie się podoba ta modernizacja rosyjskich sił cofnięta o 18 lat. To zdanie mi się wyjątkowo podoba. Znaczy, no to jest trochę tak wbrew temu, co mówią polscy geopolitycy, bo mówią, że Rosja się modernizuje i odbudowuje. Tylko wektor jest nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Może się odbudowuje nie w tą stronę, tak? Cofa. Tak. Nie wiem. Ale to bardziej na komentarz dnia niż na wiadomości. A mamy, słuchajcie, ważne dane gospodarcze. Wczoraj się pojawiły. Tutaj podał je Bank Centralny Rosyjski. O tych danych się już kilka dni, nawet z 2 tygodnie temu mówiono, tylko ja nie chciałem jak gdyby ich jeszcze publikować, ale się potwierdziły pierwsze prognozy. Słuchajcie, no wszystko wskazuje, że eksport pierwszej gospodarki Europy, 5. gospodarki świata, czyli Rosji, zrównał się z eksportem Polski za październik. Więc gratulacje. Tak. Tutaj. Jak to wygląda w liczbach? Eksport spadł o 25% do 32,96 miliarda w październiku 2023. W zeszłym roku było to 44,10 miliarda dolarów, a jeżeli chodzi o import, to import o dziwo też spadł. No tutaj można powiedzieć kwestia oczywiście nadal drogiego dolara. Import ten spadł o 6,5% rok do roku do 23,5 miliarda dolarów z 25. Tak było. I tu jest ważne, żeby to podkreślić, Paweł. Rosja eksportuje ropę i gaz, jest stacją benzynową świata teoretycznie, tak. I w ten eksport wlicza się eksport ropy i gazu i zrównała się z Polską. To jeszcze jedna liczba, bo ostatnio Wowa mówił, że tam eksport to 2%. Słuchajcie, eksport paliw kopalnych daje Rosji 60%, no możemy oczywiście tam 50 parę, 60, 70, 60 powiedzmy średnio procent całości eksportu. Tak, to tyle. Tak. Dlatego ta ropa naftowa jest ważna, no bo ona stanowi w tym momencie, gazu jest mniej oczywiście, a więc on mniej stanowi jeszcze niż rok temu. No i tutaj dla porównania najnowsze dane według prognozy Krajowej Izby Gospodarczej Polskiej podają, że eksport Polski za październik, to są pierwsze prequele, wyniesie 32,72. A więc wszystko wskazuje, że w listopadzie, jeżeli chodzi o eksport, Polska więcej wyeksportuje za większą kwotę, a jeżeli chodzi o import, to już we wrześniu było wyżej i wcześniej też było wyżej, a więc więcej importujemy niż Rosjanie. No tu pan John zastanawia się, którym teraz jest państwem świata Polska, jeżeli Rosja jest 5.
To my chyba czwarta, no to prawie medalowe. A może podium, nie wiem właśnie, tak? Z Europą, ale może Rosja nie leży już w Europie, a więc to może, nie wiem. Tak. To sami musicie ocenić, jak to wygląda. I to są oficjalne dane. Obie dane i z Polski, i z Rosji. Sprawdzić w internecie, gdziekolwiek, tak, na rosyjskich portalach, czy na, powiedzmy, anglojęzycznych, bo na polskich to może nie zawsze znajdziecie. Jeżeli chodzi o Rosję oczywiście, tak, no bo u nas się przyjęło, że w Rosji jest wszystko cudownie i że gospodarka się rozwija. W rezultacie saldo wymiany handlowej, bo o to się pytaliście, spadło o prawie 5 miliardów dolarów, było niższe od szacunków, bo oni szacowali, że będzie 10 miliardów nadwyżki, no ale się okazuje, że jest 5. I saldo obrotów bieżących skurczyło się z 11 miliardów do 4,9. Cały czas jest tutaj problem, bo oprócz tego, że jest nadwyżka handlowa, to cały czas są odpływy kapitałowe. One są ciutkę mniejsze na jesieni niż były w lecie, bo tam były wartości ujemne, no natomiast nie wygląda to dobrze. A prognozy na listopad i grudzień przedstawiają się źle po usunięciu sezonowości z serii danych o handlu zagranicznym, ponieważ lokalny szczyt nadwyżki handlowej został przekroczony we wrześniu i październiku 2023 roku za sprawą ceny Uralsa, która wynosiła $81. A teraz spadła, więc ten eksport będzie jeszcze gorszy. A dlaczego teraz będzie gorszy? Bo w listopadzie średnia za Urals to jest 67, a na początku grudnia średnia spadła poniżej $60 za baryłkę. Jeżeli teraz nic cudownie się nie zmieni i nie będziemy mieli jakiejś wielkiej wojny czy jakiejś wielkiej zmiany, my niedługo będziemy mówić też o Chinach, bo przygotowujemy taki materiał, no to dane się będą pogarszać, jeżeli chodzi o te dane eksportowe. Tak. I teraz... Co jeszcze? Jeszcze, poczekaj. Nie przeszkadza to jednak władzy wraz z propagandzistami ogłaszać kolejnych sukcesów. Ministerstwo Finansów w postaci Antona Siłanowa powiedziało, że parlament przyjął ostatecznie plan finansowy na lata 2024-2026 jako budżet zwycięstwa. No tak, jak dotrwają do 2026, to będzie swego rodzaju zwycięstwo. Będzie. Głównym priorytetem jest realizacja celów operacji specjalnej, a także wypełnianie zobowiązań społecznych. Już teraz zarówno ministerstwo, jak i sam Władimir Putin chwali się, że produkt krajowy brutto wyniesie w Rosji 3,5%, a w przyszłym roku również pojawią się bardzo pozytywne trendy. Wzrost produktu, nie sam produkt krajowy, bo to by było... To co? Wzrost. Tak, powiedziałem, że... Produkt krajowy wyniesie 3,5%, aż takiej katastrofy się nie spodziewamy. Wzrost produktu. Tak, przechodzimy dalej. Niedługo prześcigną Chiny, tak, bo tam będzie 4, a u nich będzie... Więc rozwijają się podobnie jak Chiny. Tak, przechodzimy dalej. Słuchajcie, krótko, bo ta informacja pojawiała się wcześniej, ale musimy ją rozwinąć. Irańska firma farmaceutyczna rozpoczęła w Rosji badania kliniczne leku na cukrzycę typu 2. W ostatnich miesiącach takie leki stały się rzadkością, o czym mówiliśmy. I tutaj cytat: zdaliśmy sobie sprawę, że w Rosji bardzo brakuje tego produktu, powiedział założyciel firmy Cinagen Heleh Hamadifar w wywiadzie dla Forbesa. A my wierzymy, że żadna sytuacja polityczna nie może ograniczyć dostępu pacjentów do produktów terapeutycznych. Opracowaliśmy pilny plan działania mający na celu rejestrację, dostawę tego produktu na rynek rosyjski. Oczywiście poczuli pieniądz. Do 2022 roku głównym lekiem na cukrzycę typu 2 na rosyjskim rynku był Ozempic duńskiego producenta, jednak w listopadzie zeszłego roku Novo Nordisk wstrzymał dostawy do Rosji. W rezultacie wiosną tego roku część aptek zaczęła sprzedawać Ozempic w cenie od 2 do 3 razy wyższej od zalecanej. Ozempic znajduje się na liście niezbędnych leków. Jego cena ustalona jest na 7700 rubli za opakowanie, czyli około 350 zł,
ale w kwietniu osiągnięto, słuchajcie, 20 000 rubli za paczkę, czyli około 900 zł. Przypominam, według obecnego kursu rubla najniższa pensja w Rosji to troszeczkę poniżej 700 zł, więc tak, jedna paczka powyżej najniższej krajowej. Informacja ciekawa, niedawno odrzucono pomysł ściągania leków z Indii, uznając, że tamtejsze firmy farmaceutyczne nie są w stanie sprostać wymaganiom rosyjskim, no to tu może się uda sprostać tym wymaganiom, albo nie będą cukrzycy, diabetycy mieli leków, bo już w tym momencie ich nie stać. No i Paweł, oddaję Ci głos. A jeżeli jesteśmy przy słodyczach, to Mateusz sprowokował jakiś czas temu nową aferę w Rosji. Tak, my rozkręcamy. I do tablicy będziemy musieli, słuchajcie, dokleić. Też pisaliście o tym, że zapomnieliśmy o niej. A faktycznie się szykuje. O co chodzi? Producenci czekolady i słodyczy ostrzegają przed rosnącymi cenami czekolady z powodów rosnących cen kakao, ale nie tylko. Rekordowy wzrost cen ziaren kakaowych w kontekście globalnego niedoboru tego towaru zmusza producentów czekolady przemysłowej, a następnie rosyjskich cukierników do podniesienia cen w 2024 roku. Ceny mogą wzrosnąć od 20, a często mówi się o ponad 30%. Producenci wyrobów czekoladowych ostrzegają przed wzrostem cen produktów z powodu rosnących cen światowych ziaren kakaowych, osłabienia rubla, a także rosnących cen logistyki i opakowań. No i tutaj już mamy informację, że na początku grudnia rosyjski oddział największego na świecie producenta przemysłowej czekolady i wyrobów kakaowych, szwajcarskie Barry Callebaut, ostrzegło partnerów przed nadchodzącą podwyżką cen swoich produktów. Od 1 stycznia 2024 średni wzrost cen sprzedaży dla nich wyniesie 20%. Tak wynika z pisma Barry Callebaut. Od początku 2023 rubel spadł w stosunku do dolara o 30%, logistyka podrożała o przynajmniej 35%, w ciągu ostatniego roku surowce podrożały średnio o 40-50%, a opakowania i pojemniki transportowe o 50%. No więc możecie sobie przeliczyć, ile końcowy produkt wzrośnie. Tak. No i tu jest pewne ryzyko, że mogą się pojawić inne produkty, które będą na tablicy jest jeszcze troszkę miejsca, możemy... Mniej kakao, a na tablicy trzeba będzie umieścić, no bo pamiętacie jak gdyby ten schemat, podwyżka cen, zaprzeczenie, podwyżka cen, a więc jesteśmy gdzieś tutaj, tak, wzrost cen, tak. Zaprzeczenie. A tak jak mówię, na tablicy, jak to rozłożymy, to będzie... Nie wiem, trzeba coś może usunąć. Afery nie znikają. Zmniejszyć te karteczki. Jak usuną aferę, to ja usunę z tablicy. No w każdym razie, co się jeszcze szykuje, bo tutaj też trzeba wspomnieć, cały czas jest wysoki popyt na czekoladę i o tym być może w którymś komentarzu powiemy, jak to wygląda, no bo sprawa będzie poważna. Tak, a teraz zanim przejdę do tych naprawdę super wiadomości, gorąca prośba, podajcie dalej informacje, polajkujcie, skomentujcie, żeby jak najwięcej osób mogło obejrzeć ten materiał, bo wydaje mi się, że właśnie takich informacji w Polsce jest potrzeba, bo się nie przebijają. Ja wam tak na szybko tylko powiem odnośnie wyborów. Władze rosyjskie gwałtownie zwiększają wydatki na wybory prezydenckie w przyszłym roku. Fundusze na wybory w tym roku przeznaczone będą 33,2 miliarda rubli i to jest informacja, powołuje się na projekt uchwały Centralnej Komisji Wyborczej. Natomiast poprzednie wybory przeznaczone było 17,7 miliarda rubli, czyli o połowę mniej, ale faktycznie wydano nawet jeszcze mniej, gdyż 14,3 miliardy. Komisja później zwróciła pieniądze, których nie wydała, do Skarbu Federalnego i tak powiedział ówczesny zastępca Centralnej Komisji Wyborczej, więc nie zniknęły, a wręcz przeciwnie, ktoś uczciwy oddał. Teraz ma być 2 razy więcej, więc no, jest to ciekawe, zwłaszcza, że wszyscy chcą, żeby Putin startował z ich ramienia, więc można by było w sumie napisać dekret i koniec, koszt jednej kartki papieru. A teraz przechodzę do wisienki na torcie.
jak działa fabryka Volkswagena w Kałudze. I mamy dziś dla Was pokaz klasycznej myśli sowieckiej. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że przejęcie zakładu czy fabryki po firmie zachodniej to dopiero początek drogi? Trzeba mieć know-how, rynki zbytu, serwis, części, szkolenia, ogólnie taki zachodni ład korporacyjny, aby to wszystko utrzymać. No to mam dla Was soczysty przykład. Kierownictwo dawnej fabryki Volkswagena w Kałudze, która po odejściu niemieckiego koncernu znalazła się pod kontrolą innego koncernu, tym razem rosyjskiego, wymusza masowe odejścia z fabryk pracowników. W ciągu ostatnich 2 miesięcy pod naciskiem administracji z zakładu odeszło 1300 osób, co stanowi ponad 30% ogółu zatrudnionych. Związek Zawodowy Przedsiębiorstwa mówi o brutalnych metodach wypychania personelu. W jaki sposób? Odwołali m.in. dowóz pracowników transportem, zobowiązali pracowników do przesiadywania w zakładzie pracy, bez pracy i tak dalej. Od 23 lipca znacznie obniżyli wynagrodzenia za przestoje, a przestoje są ciągłe, podał Związek Zawodowy, czyli ogólnie całkowite zniechęcenie, żeby odeszli, ale to nie wszystko. Obecnie w przedsiębiorstwie wciąż bezczynnych jest 500 pracowników po zwolnieniu 1300. Są to ludzie, których kierownictwo uznało za niepotrzebnych, uważa się za konieczne, aby wyrzucić ich z przedsiębiorstwa. I teraz samo mięsko. W zakładzie mówią, że w warsztatach niemieckich sprzęt ten zachodni, niemiecki, volkswagenowski, przecina się szlifierkami, urządzenia za miliony się po prostu niszczy, a opuszczone tereny wykorzystywane są jako magazyny chińskich samochodów. Przywożą je i tam składują. W ten sposób niszczone są miejsca pracy, sprzęt i technologie odziedziczone po Volkswagenie. Tu mamy cytat rozżalonego przedstawiciela związków. Zastanawiam się, czy rząd Federacji Rosyjskiej, który zatwierdził tą transakcję, dokładnie zaplanował taki rozwój przedsiębiorstwa. Czy to jest to, co zaplanowano? Pseudoimportową substytucję, gdy właśnie w ten sposób nasz kraj walczy z sankcjami kolektywnego Zachodu i tak to ma wyglądać, wydaje nam się, albo wcale nam się nie wydaje, że tylko w kanałach informacyjnych telewizji centralnej wszystko jest pięknie, a tak naprawdę jest dewastacja i całkowite przygnębienie. Czytamy w oświadczeniu związkowców. Tu możecie przekazać tę informację i o to bardzo prosimy niektórym osobom w naszych mediach, które oficjalne komunikaty z rosyjskiej telewizji przedstawiają jako te prawdziwe. Volkswagen zaprzestał działalności w Rosji ze względu na zachodnie sankcje. W 2023 roku fabryka weszła w posiadanie holdingu dealerskiego Avilon. Szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu Denis Manturow poinformował, że produkcja samochodów w dawnej fabryce Volkswagena mogłaby rozpocząć się przed końcem tego roku. Było to niemal rok temu, no i jak widać się nie udało. Zarząd firmy obiecał, że rozpocznie się tam montaż kilku modeli samochodów zagranicznych marek. W szczególności zapowiedziano możliwości produkcji samochodów chińskiej marki Chery, chyba tylko, że przez jedno R, nie wiem jak się to wymawia. Jak dobrze wiemy, montaż będzie polegał na dokręceniu kół i siedzeń i będzie to tylko dla celów podatkowych, nie będzie to przemysł, ciężko będzie to nazwać nawet montownią, będzie to jakiś propagandowy twór. Do niedawna obwód kałuski, może nie wiecie o tym, był wzorem integracji gospodarki rosyjskiej z gospodarką światową, przykładem skutecznego przyciągania inwestycji, technologii, modernizacji branży przemysłowej i stworzenia na jej podstawie dziesiątek tysięcy miejsc pracy. W tym regionie powstały 3 duże fabryki samochodów, Volkswagena, Volvo i Stellantisa, przedstawicielstwa farmaceutyczne, fabryka Samsunga, która produkowała 100 telewizorów i monitorów sprzedawanych w Rosji oraz sprzęt AGD. 100% marki Samsung. Powiedzieli, że 100 monitorów.
Tak, 100% telewizorów, monitorów tej marki. Zapomniałem tego słowa. Dobrze, że zwróciłeś uwagę. Montowali też sprzęt AGD i był wysyłany za granicę. Można było nawet kupić w Polsce sprzęt produkowany w Rosji właśnie w tamtej fabryce. Dzięki wysiłkom władz i przedsiębiorców gospodarka regionu po czasach sowieckich, która była uzależniona w 80% od kompleksu wojskowo-przemysłowego, zbudowała się na nowo. Zbudowała międzynarodowe łańcuchy produkcyjne. W pobliżu Kaługi otwarto nowoczesne lotnisko, skąd kilka razy w tygodniu odbywały się na przykład loty do Niemiec. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w związku z rozpoczętą wojną. Odejście zagranicznych firm mocno uderzyło w branżę regionu, pozostawiając tysiące pracowników na bezrobociu, spadły dochody realne mieszkańców regionu, natomiast cały region doświadcza obecnie gwałtownego załamania. Spadki produkcji w regionie spadły o 16% w tym roku, a sądząc po tym, co wam przed chwilą przeczytałem, to jest dopiero początek złych wieści dla tego regionu i myślę, że dla innych regionów, jeżeli tak będzie wyglądała ta polityka. I myślę, że temat jest na tyle ciekawy i długi, że zrobimy, nie wiem, czy dzisiaj się uda, ale w najbliższym czasie komentarz dnia na ten temat. Tak. Sankcje nie działają. Dziękujemy. Tak. Rosja się rozwija. Miłego dnia wam życzymy. Do usłyszenia po południu. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.